Ale to fajnie. Przyjeżdżajcie. Nie wszyscy naraz. Mam poczucie, że jeżeli przylatujecie do Indonezji i jeszcze o tym nie wiecie, to polecam uzbroić się w cierpliwość. Przylecieliśmy 3,5 godziny temu. Tak, jest trzecia nocy. W nocy przylecieliśmy z Filipin, z Manili do Denpasar na Bali. Najpierw trzeba było stanąć w kolejce po wyrobienie wizy. Potem były bramki na paszporty, ale oczywiście nie działały, więc jest cały szereg, mega dużo bramek, które nie działają, więc tak musisz stanąć w kolejce do fizycznej osoby na przejściu granicznym. Kolejka trwała długo, był straszny burdel, podchodzą do ciebie pracownicy różni imigracyjni, którzy mówią: o, za $20 od osoby, to możemy ci przyspieszyć tę procedurę i staniesz w innej kolejce. Więc tak, jest trzecia w nocy, a o 10 rano z tego hotelu ktoś nas zbiera, jedziemy jakimś speedboatem i jedziemy na jakąś wyspę. Jak się masz? Żyję we śnie. Dotarliśmy do guest house'u, jest, nie wiem, trzecia coś w nocy, coś tam. Tak. Ładnie ogarnąłeś nam transport, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Pospaliśmy dosłownie kilka godzin i rano przyjechał po nas kierowca, by zawieźć nas do portu. Kierowca był przemiły i na koniec klasycznie poprosił o wspólne zdjęcie. Pasujesz do logo, które jest Rocky Cruise Fastboat. No cóż. Trochę chaos. Azjatycki. Ale trwamy. Trochę. Trwamy. Na łódkę. Łódka była pełna i jeszcze nim ruszyliśmy, obgadałam z siedzącą obok Australijką nasze techniki zapobiegania chorobie morskiej. Ona usadowiła się przy oknie. A dla mnie najważniejsze to wgapić się w jeden punkt, słuchać muzyki relaksacyjnej, a w najgorszym wypadku popijać pół łyczku coli. Fale były ogromne i nie powiem, by była to spokojna, przyjemna podróż, ale najważniejsze, że po godzinie dobiliśmy do brzegu cali i o dziwo nie zażygani. Potem przesiedliśmy się w kolejne środki transportu. Najpierw podwózka do mostu, później pieszo przez most i znów jazda autem, by dotrzeć do naszego noclegu na wyspie. To jest nasza sypialnia. To jest nasza mini lodówka. To jest nasza klimatyzacja. To jest nasza moskitiera. Jak widać na górze, działa relatywnie skutecznie. A teraz najciekawszy element naszego noclegu. Sanitariaty. Prawie jak w Kornwalii. W ogóle jesteśmy po tych 6 miesiącach podróży i Indonezja wchodzi nam mięciutko wakacyjnie. Czujemy się jak na urlopie od podróży. Więc zainstalowaliśmy się na wyspie Seningan. To jest wyspa, nie wiem, godzinę drogi łodzią od Bali. Jest to spokojnie, miło i idealnie.
miłego. Fajnie wyglądasz w swojej sukience. A o życiu? Co Cię dzisiaj cieszy w życiu? Fale. Dziś ocean jest wyjątkowo wzburzony. Dziś jest moc. Zupełne wakacje na Bali. Znaczy w sensie konkretnie na wyspie Seningan, więc tak nie do końca jest to Bali jako wyspa. Chyba potrzebowaliśmy sobie tak odpocząć od podróży, więc nie ma zwiedzania, po prostu patrzymy się godzinami na ocean. Ocean jest co najmniej hipnotyzujący tutaj. Można się gapić naprawdę godzinami w te fale. Dzisiaj się zastanawiałam, co bym pierwszy zabiło, jakbym wpadło w mnie, czy zawał ze stresu, czy by mnie rzuciło o skały, czy bym się po prostu utopiła, czy co by się w ogóle wydarzyło. Miejscówka wygląda tak. Tam gdzieś za tą wyrwą jest ta zatoczka, z której bardzo często kręcę, bo siedzimy tam w głębi w restauracji. Od drogi jest ścieżka, która przyprowadza tutaj i tu są takie rety, skały wulkaniczne, ale też takie niezłe szczeliny. Zresztą Tomek za tą palmą, juką chyba, nie wiem co to jest, dronuje, także zaraz zobaczymy to wszystko z lotu ptaka. No i chyba nie będziemy zwiedzać nic innego w Indonezji. Może jeszcze zahaczymy o Bali i okolice tego słynnego Ubud. Zobaczymy. Ale jak znaleźliśmy tutaj, to jest naprawdę fajnie i spełnia nasze wiele oczekiwań, bo jest i taniej nocleg i znaleźliśmy już jakieś dobre jedzenie, co nie było takie proste. Jest dostęp do plaży i zachodów słońca, a z drugiej strony, zaledwie 4 minuty od tego, gdzie jest ta plaża i zachody słońca, to jest drugi brzeg wyspy, czyli gdzie teraz siedzę, gdzie są po prostu przepiękne fale, jest super klif, serce jak króliczek wali, kiedy słyszę ten huk, albo jak jestem w ogóle tam bliżej tych wyrw skalnych. Tomasz? A gdyby ktoś chciał na miarę na tą miejscówkę, bo my się wycwaniliśmy, nocujemy bardzo tanio, w bardzo fajnym małym domku, ale na jedzenie chodzimy gdzie indziej, do takiej burżujskiej knajpy, gdzie jest smacznie i jest przepiękny widok, to piszcie, ja Wam to polecę. Napiszę, jakie to jest miejsce i w jaki sposób rozegraliśmy tą wyspę. O kurde! A jak siedzieliśmy przed chwilą w restauracji, to widzieliśmy, w którymś momencie patrzę w ten horyzont i patrzę w tę wodę i widzę takie czarne płetwy wystające z wody. Dalej, nie? Dalej od nas, nie jakoś super blisko, więc ciężko ocenić. Pani kelnerka powiedziała, że najprawdopodobniej to są delfiny, chociaż nam to nie wyglądały na delfiny.
bo miało super czarne płetwy, ale nie wiem, delfiny ponoć tu widać 2 razy w miesiącu, żółwie częściej. Z rekinami nie wiem, może pani nie chciała nas straszyć, ale nam to wyglądało na orkę, więc to chyba jeszcze gorzej niż rekin by było. Ale to nic, najważniejsze, że się gapię w ten ocean od iluś miesięcy, żeby coś wypatrzeć ciekawego. W różne oceany zresztą. I zawsze na końcu okazywało się, że to jest jakiś nurek, człowiek. A teraz proszę bardzo, sama wypatrzyłam delfiny. Co prawda myślałam, że to orki. Ale cóż, jestem z Warszawy. O! Tak wyglądam, jak widzę delfiny i fale i ocean. A Tomaszek wygląda tak. I ale tu fajnie. Przyjeżdżajcie. Nie wszyscy naraz. Powiem Wam, że myślę sobie, że wypracowaliśmy tutaj całkiem niezłą rutynkę na tej wyspie Seningan. Wstajemy sobie rano, idziemy na śniadanie, które musieliśmy trochę wypracować, żeby pójść gdzieś, gdzie jest dobre, zjadliwe. Ja potem zabieram się zazwyczaj za montaż i nadrabiam filmiki ze Stanów Zjednoczonych i próbuję zmontować coś tam jeszcze z Tokio. I potem sobie chillujemy, idziemy na obiad, a po obiedzie zazwyczaj oglądamy Grę o Tron, jeden odcinek, ponieważ ja nigdy nie widziałam wcześniej. A potem przychodzimy sobie tutaj na klify i słuchamy oceanu i patrzymy na fale. I też super sprawa, dlaczego bardzo tutaj lubię być, ponieważ tutaj wieje od morza. A jak wieje wiatr, to nie ma komarów. W trakcie tych 2 tygodni zdarzyły się może ze 2 dni deszczu, także pogoda nam dopisała. Do najbliższego sklepu mieliśmy z 7 minut na piechotę. Chapota. Szczególnie jak tak pada, to faktycznie. Tak. Trochę tak. Ja wybrałam to. Sok z ananasa. Nie, postój tam jeszcze, może się coś ciekawego zdarzy w końcu. Jest kilka różnych sytuacji, w których doceniam, że mamy trochę inaczej niż podejrzewam większość. Nie przylecieliśmy tutaj tylko na 2 tygodnie, więc taki deszcz to nam... No nie wiem, jesteśmy tyle miesięcy w podróży, że ja to sobie, nie wiem, pomontuję. Fajnie poobserwować tropikalną burzę. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Druga rzecz to naprawdę dzieci. Uczcie się języków, bo jest to niewiarygodna przyjemność, jak się rozumie języki dookoła. Nie mówię indonezyjskim, ale no, jest w tym coś bardzo, bardzo satysfakcjonującego. W tym roku na urodziny Tomek dostał filmik z życzeniami od rodziny i przyjaciół i tak wyglądał, gdy go oglądał. Całujemy Cię. Teraz wujek coś powie. Tylko po 15 sierpnia, bo inaczej przegram. Jeszcze rozwój myśl, Wszystkiego dobrego życzę oczywiście. ale się nagadał. No. On już wie o co chodzi. Wiesz o co chodzi? Szleja, żyje nam Tomasz. Nie, Szleja ma patyk. Wszystkiego najlepszego. Stary, no co ci powiedzieć? wolności. Jest czas na problem. Pomyśl życzenie, no. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz polubienie lub komentarz. Dzięki.